Dzień dobry moi drodzy i chcę wszystkim życzyć szczęśliwego Juneteenth. Chwilę, a szczęśliwego czego? Tak moi drodzy, dziś w Ameryce obchodzimy święto, które nazywa się Juneteenth. Ono jako nacjonalne święto jest całkowicie nowe. Stało się tym dosłownie 2 lata temu. Ale samo święto jest bardzo stare. Wielu ludzi, w tym wielu Amerykanów, nie wie praktycznie nic o tym świętem. Co znaczy słowo Juneteenth? Dlaczego my takie święto obchodzimy? W ogóle co to wszystko znaczy? No właśnie dla Was, którzy zadają sobie takie pytania, stworzyłem następujące wideo, w którym będę opowiadać o historii Juneteentha, skąd się wzięło to święto oraz co właśnie wspominamy w ten dzień. Oto jest Juneteenth, czyli drugi dzień niepodległości. W dyskusji o amerykańskiej historii jest takie przeświadczenie, że Stany Zjednoczone są młodym państwem, ale ja nie zgadzam się z takim punktem widzenia. USA jest na początek najstarszym państwem w zachodnim półkole. Ona istnieje jako kraj na mapie ze swoim nazwaniem oryginalnym dłużej od Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej i wielu innych rządów. W rzeczywistości Stany Zjednoczone są często określane jako najstarsza jeszcze istniejąca republika demokratyczna na świecie. Tak po co tu mówić, że Stany Zjednoczone są młode? Sądzę, że mówimy tak szczególnie kiedy nasz rząd robi coś głupiego, ale okropnego. Wietnam, Korea, ludobójstwo rdzennych Amerykanów to wszystko pomyłki młodości. W następnym razie zrobimy lepiej. Ale sądzę, że w historii USA ma tyle okropnych momentów, żeby to wszystko przypisać grzechem młodości. Nie wiem. To nie działa. Jeden z tych tak zwanych grzechów młodości to niewolnictwo. Oczywiście niewolnictwo istniało na kontynencie do narodzin Amerykańskiej Republiki. Pierwsi niewolnicy przypłynęły do Ameryki w 1619 roku, a z tej pory wielu milionów niewolników zostało wysłane do Nowego Świata. Oficjalnie Stany Zjednoczone urodziły się w 1776 roku z wysyłaniu listu od Thomasa Jeffersona do króla George'a, w którym zapowiadał secesję kolonii amerykańskich od Wielkiej Brytanii. Ten list nazywał się The Declaration of Independence, czyli Deklaracja Niepodległości. W tym liście Thomas Jefferson napisał: uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolności i dążenie do szczęścia. Te słowa stały się poświęconymi w USA jako motto lub hasło naszego państwa. Jednak ani w momencie stworzenia naszego państwa, ani przez 80 lat niepodległości USA te słowa nie opisały rzeczywistość dla Amerykanów afrykańskiego pochodzenia. Obecność niewolnictwa w pierwszym demokratycznym kraju na świecie nie było jakimś sekretem. Sam autor deklaracji posiadał kilkuset niewolników. Ochrona niewolnictwa była jedną z czynników, które doprowadziły kolonistów do rewolucji i do 1860 roku było w USA około 4 milionów niewolników, wszystkich z afrykańskiego pochodzenia. W tamtym roku został wybrany na prezydenta Abraham Lincoln. Lincoln na kampanię nie mówił absolutnie nic o emancypacji niewolników, ale na południu kraju, gdzie jeszcze było legalne niewolnictwo, było tak wielu ludzi, którzy wierzyli, że Lincoln niewolników uwolni, że cały południowy region USA wystąpił z Unii. Z tego zaczęła się wojna secesyjna, a w trakcie tej wojny Lincoln ogłosił wszystkich niewolników zbuntowanych stanów wolnymi. To był nowy rok 1863 roku. Juneteenth jest związany z emancypacją niewolników, ale ono obchodzi trochę późniejszą datę. Widzicie, to jedna rzecz deklarować ludzi wolnymi, a żeby ich zwolnić,
to rzecz kompletnie inna. Kiedy Thomas Jefferson zadeklarował Stany Zjednoczone wolnymi, to potrzebowało 6 lat walki z Brytanią, zanim USA stały się niepodległym w rzeczywistości. Tak i było z deklaracją o emancypacji niewolników. Żeby niewolnik stał się emancypacyjnym, trzeba było mu lub uciekać z południa do północy, zwykle piechotą, lub czekać na przybycie Armii Północnej. Wojna secesyjna się kończyła w kwietniu 1865 roku, a do tej pory uchwalono 13. poprawkę do Konstytucji uznającą niewolnictwo za nielegalne. Ale nawet po uchwaleniu poprawki było wielu ludzi, którzy pozostali niewolnymi, zwłaszcza w stanie Teksasu. W nasze dni, jeśli chcemy się skontaktować z Teksasem, można to zrobić bardzo prosto. Wyślij e-mail, a za parę sekund będziesz rozmawiał z Teksańczykiem. Ale w 1860 latach Teksas był dla Waszyngtonu czymś podobnym do Księżyca. W dalekiej, ogromnej ziemi Teksasu nie było żadnych śladów federalnej władzy. Nie docierały do niego żadne przewody telegraficzne. Żeby jakaś wieść dotarła do uszu Teksańczyków, trzeba było ją dostarczyć osobiście. A wieść o emancypacji niewolników, możecie wyobrazić się, czym to się zwykle kończyło, kiedy ktoś starał się powiedzieć Teksańczykowi, że jego niewolnicy są wolni. What you just say to me? Tym bardziej, że z początku wojny była ogromna fala imigracji właścicieli ze stanów więcej na północy, takich jak Tennessee i Virginia, skąd przyszli ze swoimi niewolnikami, kiedy północna armia nacierała na nich. Oni nie tylko uciekali od Armii Północnej, a również od władzy Południowej Konfederacji, gdy ich prezydent desperacko przyjął dekret o konfiskacie niewolników do służby wojskowej Armii Południowej. Tak, drodzy Państwo, ci właściciele byli nielojalni nawet wobec swojej własnej sprawy. Wszystko to mówię, żebyście zrozumieli, że zadanie uwolnienia niewolników było długim, chaotycznym i brutalnym procesem, a popełnić go musiała Armia Północy Stanów Zjednoczonych. 19 czerwca 1865 roku zaczął się ten długi proces. W ten dzień do miasta Galveston na wschodnim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej przybył statek Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie był generał-major Gordon Granger, nowo mianowany dowódca okupowanego terytorium Teksasu. Z portu Galveston on ogłosił dekret numer 3, w którym wszyscy niewolnicy Teksasu zostali uznani za wolnych. A właśnie ten moment wspominamy jako Juneteenth. Jak sądzicie? Fajnie przetłumaczyłem. O! Deszcz. Pada deszcz. Tak. Kontynuujemy. Okej. Ale chyba nie, jestem mokry. Poszliśmy wewnątrz. Sądzę, że dobrego tłumaczenia nazwy święta jeszcze nie ma. Ale ja sam wymyślałem, jak to chyba można powiedzieć po polsku. Skoro June to czerwiec, a teenth to jak nasty, jak to jest w słowie 19, to chyba można święto nazywać czerwnasty? Jak sądzicie? Dobrze przetłumaczyłem. Napiszcie w komentarzu, Kto wie, może kiedyś będą świętować czerwnasty w Polsce. Kiedyś w Ameryce czerwnasty był uznany za święto tylko w Teksasie i tylko wśród byłych niewolników. Ale przez czas ludzie zaczęli się go obchodzić w innych stanach. Czerwnasty nie stał się oficjalnym świętem w Teksasie do 90. lat, kiedy gubernator o imieniu George W. Bush ogłosił go Official State Holiday. Później, jako prezydent, Bush wygłaszał przemówienie z tej okazji każdy rok. Prezydenci Obama i Trump na kampanii mówili o tym, żeby zrobić to nacjonalnym świętem, ale nie udało im się to zrobić. Czerwnasty stał się nacjonalnym świętem tylko 2 lata temu przez proklamację prezydenta Joe'a Bidena.
Jego akt prezydencki nazwał święto Juneteenth, czyli drugi dzień niepodległości, Second Independence Day. To była dość kontrowersyjna nazwa, bo wielu Amerykanów preferuje myśleć, że ojcowie założyciele stworzyli idealne państwo i idealny rząd. Ale obietnica o życiu, wolności i dążenie do szczęścia, które brzmi w deklaracji niepodległości, nie były dostępne do czarnoskórej populacji USA i nie tylko do nich jedynych. Juneteenth to moment, kiedy niewolnicy i ich sojusznicy żądali, żeby Stany Zjednoczone żyły zgodnie ze swoimi ideałami. Szczerze mówiąc, historia Juneteentha sprawia, że jestem dumny być Amerykaninem, że jestem obywatelem starego państwa, gdzie żyli ludzie tacy odważni, że śmieli walczyć przeciw niewolnictwu bez względu na koszty. Tamci Amerykanie dowodzą, że podstawowe zasady naszego kraju są dobre, tylko wymaga odwagi, aby je urzeczywistnić. No tak, drodzy Państwo, to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Ten temat jest bardzo interesujący dla mnie i byłem bardzo szczęśliwy, że miałem taką możliwość opowiadać Wam o takim świętu. Mam nadzieję, że wszystko jest dobre tam, gdzie jesteście. W Ameryce mamy dzień wolny od pracy, także dziś będę po prostu leżeć na patio i opalać się. Ja to napisałem trochę wcześniej, kiedy nie było deszczu. Życzę Wam, drodzy Państwo, najlepszego czerwnastego. I nie zapomnijcie subskrybować mój kanał. Tu jest dużo wspaniałego kontentu, playlist i oczywiście takich filmików, w których ja mówię po polsku. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!